Dzisiaj po pierwsze muszę zacząć naszą audycję o nieruchomościach od pogratulowania Wam, widzom tego kanału, tego, że lepiej prorokujecie decyzję Rady Polityki Pieniężnej, bo 47% z Was przewidziało, że Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni stóp procentowych, a analitycy, przynajmniej według publikacji głównych mediów, bardziej stawiali jednak na tę obniżkę. I dzisiaj wrócimy jeszcze do konsekwencji i w ogóle do tego, co wynika z tej Rady Polityki Pieniężnej i z jej decyzji. Oraz wrócimy do sprawy kredytów mieszkaniowych, bo mamy nowe dane z BIK-u. Jeszcze nie do końca wszystkie, ale już warto na nie spojrzeć. Ale też zacznę od takiego chyba syndromu czasu, czyli od tego, że ktoś postanowił sprzedawać pakietowo mikrokawalerki i troszeczkę przeanalizujemy to ogłoszenie. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to subskrybuj nasz kanał, sugeruj nam w komentarzach tematy audycji, tematy, które warto Twoim zdaniem poruszyć. Przypominam, że na stronie Semen24 nasze audycje możesz znaleźć w takiej formie uzupełnionej o pewne dane, o artykuły, o statyczne wykresy, czyli o to, czego nie możemy zrobić na YouTubie, bo tu mamy do dyspozycji tylko ten przekaz filmowy. Zacznijmy od tematu ogłoszenia, które mnie zainspirowało, czyli takiego ogłoszenia o sprzedaży w pakietach, dwóch pakietach całej inwestycji w mikrokawalerki. Jeden to jest po prostu mieszkanie, trzeba powiedzieć 65 metrów w Łodzi za 700 tysięcy przerobione na mikrokawalerki na 4. Drugie to jest 75 metrów za 710 tysięcy. ROI podobno z tego wynosi 9,8%, więc to jest super inwestycja. Dodam od razu, że na tych zdjęciach, które specjalnie tak troszeczkę rozmyliśmy, no to widać, że w tej mikrokawalerce potrafią być po 3 łóżka. No i co jeszcze widać? Widać adres, który też wymazałem specjalnie. Ale dlaczego to zrobiłem? No bo nie chodzi o identyfikację tego ogłoszenia i pastwienie się nad nim. W każdym razie, dokładnie w tej samej okolicy w Łodzi sprawdziłem na portalu oferty w tej chwili zgłoszone. Zgłoszone niedawno, w ciągu 2-3 ostatnich tygodni, a niektóre starsze, gdzieś tam z września. Średnia cena tych ofert 7700 zł za metr kwadratowy. A tam przypominam to mieszkanie, bo badałem to mieszkanie 65 metrów kwadratowych w cenie ponad 10 tysięcy, 10,600 z kawałkiem za metr kwadratowy, czyli prawie 3000 więcej od tych takich przeciętnych mieszkań, które tam można kupić. Oczywiście możemy dyskutować, że są różne remonty, poza tym ktoś to przerobił na te mikrokawalerki i sprzedaje to jako coś, co będzie zarabiało, taką nieruchomość nazwijmy komercyjną, a nie mieszkalną, przynajmniej w cenie, bo w podatku to być może on to będzie sprzedawał jako po prostu mieszkanie. Zresztą powiem, że na przykład rzeczoznawcy mają pewien problem z wycenianiem takich nieruchomości, bo mogą je wyceniać tak, jakby byłoby to mieszkaniem tej pierwotnej wersji, takiej jaka była, czyli tych 65 metrów, albo mogą mieć do tego takie podejście dochodowe i sprawdzać, jaki dochód wyjdzie, i wtedy te dwa szacunki wcale nie muszą być takie same. No, tak wynika po prostu z tych metod szacowania. Ale dlaczego mnie to zainspirowało? No bo w Łodzi sytuacja, jak wiecie z naszych poprzednich programów, to są dane przygotowane przez analityka Marcina Drogomireckiego. W Łodzi mamy tak, 88% mieszkań na wynajem więcej niż rok temu. Ta czerwona strzałeczka obok oznacza, że mamy niewielki trend spadkowy ilości ofert do wynajęcia w Łodzi w ciągu ostatnich miesięcy, ale niewielki tak naprawdę, jak pamiętamy z tej audycji. Możecie zresztą do tej audycji wrócić. I co to oznacza? Nie analizując, czy to ROI jest prawdopodobne,
czy ktoś tam nie przesadził i po prostu policzył sam dochód w dobrym miesiącu najmu i założył, że mieszkanie ma wynajmowane i te kawalerki są wynajęte w 100%. I być może też policzył, że nie musi wcale tego remontować, a przecież to się zbiera i co jakiś czas trzeba wyłożyć pieniądze na remont. No to pytanie, i co mi to w tym zafrapowało? Czy jest to już jakaś oznaka wycofywania się z takiego wynajmowania mikrokawalerek? Bo powiem szczerze, tak, widzimy, że najemcy bardzo niechętnie, coraz gorzej podchodzą do tych mikrokawalerek. Widzimy, że najmy spowolniły i już nie ma takiego szału, jaki był w 2022 roku. No wtedy to oczywiście była Ukraina i wynajmowało się wszystko na pniu. Ofert w Łodzi jest więcej rok do roku o 88%. Ponadto przez ostatnie lata wiele osób kupowało mieszkania inwestycyjnie na wynajem i ponadto też w niektórych miastach zaczęły wchodzić, bo chcę to rozszerzyć, nie mówić tylko teraz o Łodzi, fundusze, które budują całe budynki, czy nawet można powiedzieć, zaczynają budować osiedla mieszkań przeznaczonych pod wynajem, pod taki wynajem instytucjonalny, który z punktu widzenia najemcy może być uważany za bardziej stabilny niż wynajem od osoby prywatnej. Szczerze mówiąc, wcale się nie dziwię, bo taka firma, która ma całe budynki w tym najmie instytucjonalnym, nie powie ci, że nagle musisz oddać mieszkanie, bo ten wynajmujący potrzebuje mieszkanie na przykład dla siebie albo dla swoich dzieci. Będzie też na pewno lepiej prowadziła konserwację takiego mieszkania. No po prostu co instytucja, to instytucja, ale zostawmy to na boku. Czy to jest przejaw już pierwsza jaskółka trendu wyprzedawania takich mikrokawalerek? Nie wiadomo, trudno powiedzieć, ale jest coś na rzeczy, bo generalnie rzecz biorąc, jeżeli taki mamy w całym kraju, bo to nie tylko w Łodzi, zwiększoną ilość, coraz większą ilość mieszkań do wynajęcia i ona bardzo mocno rośnie, to znaczy, że zaczyna się konkurencja wśród wynajmujących. I może tej konkurencji jeszcze nie bardzo widzimy w cenach, przynajmniej w tych cenach takich ogłoszeń na portalach zamieszczanych, ale zaręczam Wam, że jeżeli najemca pójdzie i zacznie negocjować, to ma większe szanse na negocjowanie. To, co było jakiś czas temu, rok temu jeszcze, czy troszeczkę więcej niż rok, taki szał, że wszystko wynajmowało się na pniu, że po prostu tam niemalże dawałeś ogłoszenie i telefon się rozgrzewał do czerwoności, to już w większości przypadków, nie mówię wszędzie, ale w większości przypadków minęło. To oznacza po prostu, że ten najem siada. Ceny mieszkań jednocześnie mocno wywindowane przez ten bezpieczny kredyt. To nie dlatego, że ty chcesz kupić takie mieszkanie, ale twoja konkurencja kupiła w bezpiecznym kredycie i spowodowało to wzrost cen. To wchodzenie dzisiaj na przykład i kupowanie takiego nowego mieszkania, remontowanie go, przygotowywanie pod te mikrokawalerki. Ja już w ogóle pomijam wszelkie inne zasady, czy to nie jest łamanie prawa budowlanego, bo często jest po prostu, ale zostawmy to na boku, nieważne. To wszystko powoduje w każdym razie, że taka inicjatywa jest mniej opłacalna. Pytanie jest też, czy nie nastąpi jakaś zwiększona walka z takimi mikrokawalerkami, bo takie już odgłosy były. No, zobaczymy, nowa władza przyjdzie, zobaczymy, co ta nowa władza zrobi. Spójrzmy natomiast na drugi temat, czyli na sprawę kredytów mieszkaniowych i zapytań. No bo wybuchła taka informacja,
że 254% zapytań o wniosków złożonych kredytowych o kredyt mieszkaniowy w porównaniu rok do roku z zeszłego roku. No i narysowałem tutaj ten żółte podświetlenie, to jest październik zeszłego roku. Dno dna w zapytaniach o kredyty. Wobec tego ten wskaźnik, który jest wskaźnikiem po prostu dzieleniem jednej wartości przez drugą, musiał wybuchnąć. Poszedł bardzo, bardzo w górę. Widzimy też, dane są na razie tylko dla września, akcję kredytową. To już omawialiśmy w poprzednich audycjach i ta akcja kredytowa wzrosła. Niska baza, stąd ten wysoki wzrost. Jak to też naprawdę wygląda? No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że w ogóle wartości kredytów, te wnioskowane na przykład w październiku, były bardzo wysokie. Średni wniosek 421 tysięcy to jest 25% więcej niż rok temu. Powód tego? No jedna strona to po prostu wzrost cen mieszkań, do którego się między innymi, ale chyba w decydującym stopniu przyczynił program bezpiecznego kredytu 2%. To jest jedno. Drugie, ci kredytobiorcy w październiku stanowili, ci kredytobiorcy występujący o bezpieczny kredyt, 59% wniosków i wielu z nich występuje gdzieś tam prawie w maksymalnych pułapach. Wnioskuje, stara się kupić to maksymalne mieszkanie. To też wynika z różnych powodów, bo po prostu w niektórych miastach, tak jak na przykład w Warszawie, to w zasadzie te dolne jakieś tam kategorie 400 tysięcy, 500 tysięcy maksymalnie pułapy cenowe mieszkań po prostu nie zawierają prawie żadnej oferty. No i tam szukanie tych mieszkań i kupowanie czegoś, bo po prostu jest, może być nieopłacalne, no bo po co kupić coś, co nam nie spełnia warunków życiowych, i ci ludzie siłą rzeczy występują o większe mieszkania, chcą kupić większe mieszkania, korzystając z tego, że mają dopłaty do tych kredytów. Jak ten kredyt będzie jeszcze trwał, no to też mieliśmy poprzednie audycje, nie będę tutaj do tego wracał, bo jego losy są wątpliwe i zależą od koalicji. I teraz właśnie wracając do koalicji i do pewnej niepewności, mogę powiedzieć, że nasi widzowie lepiej ocenili Radę Polityki Pieniężnej i w 47% w ankiecie powiedzieli, że Rada Polityki Pieniężnej nie podniesie stóp procentowych i tak się stało. Czym to skutkuje i dlaczego w ogóle tak zrobiono? Ja nagrywam tę audycję, zanim jeszcze nastąpił wielki, słynny wywiad prezesa NBP. Znaczy słynny to nie wiem, czy on będzie, ale w każdym razie bardzo często są to długie, obszerne audycje prezesa, który tłumaczy decyzję Rady Polityki Pieniężnej, ale można sobie wyobrazić, że po pierwsze Rada Polityki Pieniężnej nie ma do końca pewności, co zrobi ta nowa koalicja rządowa. Czy zostaną utrzymane tarcze osłonowe, czy też zostaną zniesione? Czy 0 VAT-u na żywność zostanie utrzymane, czy też zostanie jednak zniesione? Wszystkie te i inne zresztą takie wycofywania się z tarcz osłonowych mogą nakręcać inflację. Paradoksalnie inflację może również nakręcić obiecywane nam wszystkim podniesienie progów podatkowych, podwyżki dla nauczycieli i nie tylko. No, różne te takie rozdawanie pieniędzy, czy też zmniejszanie obciążeń, więcej pieniędzy w kieszeniach obywateli, to również możliwość większych zakupów, co również może, ale nie musi powodować zwiększoną inflację, i sądzę, że Rada Polityki Pieniężnej przyjęła taką zasadę. Poczekajmy, zobaczmy. Najlepiej jest nic nie robić, zobaczymy co dalej, a jak to takie nic nie robienie Rady Polityki Pieniężnej odbije się na naszych kredytach. No, wracając do programu kredyt bezpieczny 2%, tam widzimy wielkie parcie na ten program, wykańczanie się pieniędzy, ludzie tam może będą szli w takim razie po ten kredyt intensywniej. Natomiast ci zwykli kredytobiorcy, w zasadzie niewiele się dla nich zmienia.
po prostu te raty są takie, jakie są. I zobaczcie sobie, chciałem Wam pokazać takie porównanie. Oprocentowanie 7%, rata równa 100 tysięcy złotych kredytu, rata równa wynosi 706 zł. Przy takich samych założeniach 25 lat, 100 tysięcy, ale oprocentowanie 6%, rata wynosi 644 zł. To jest 60 parę złotych różnicy na 100 tysiącach kredytu, zmiana oprocentowania o 1%. Na razie to oprocentowanie tych kredytów zwykłych dla kredytobiorców jest dość wysokie, jeżeli spojrzymy się na to, co było kilka lat temu, 2021 na przykład. To było znacząco niższe oprocentowanie, co znaczyło, że te raty były o wiele procent niższe, co przekładało się przy kwocie kredytu na wiele, czasami ponad 1000 złotych w spłacie kredytu. Istotna różnica. Dzisiaj to, czy oprocentowanie się zostało na tym samym poziomie, czy może zmieni się o 0,25% w górę czy w dół, dla obecnych kredytobiorców nie ma specjalnie znaczenia. Szał brania kredytów i szał zakupów w 2021 roku, zakupów mieszkań, wynikał z tego, że po prostu te kredyty normalne były powszechnie dostępne. I na razie, w każdym razie w tej najbliższej przyszłości, nic nie zapowiada, żebyśmy wrócili do tamtych poziomów. Co będzie dalej z naszą inflacją? A któż to wie? Ja na pewno nie wiem. Decyzje polityczne mogą ją nakręcać, mogą ją schładzać. Rada Polityki Pieniężnej będzie się temu przyglądała. Nam pozostaje wykazanie się troszeczkę cierpliwością i też taka pozycja Rady, czyli siąść i popatrzeć, co będzie, może jest dobra również dla nas, bo naprawdę czeka nas wiele niepewności. Nasz dobrobyt gospodarczy czy rozwój naszego rynku nieruchomości jest często pod wpływem decyzji politycznych. I teraz ta koalicja, która szykuje się do władzy, po prostu musi uzgodnić wspólny program, bo ich te założenia programowe w takich programach przedwyborczych były i są rozbieżne. Partia KO dalej uważa, że warto kontynuować program bezpiecznego kredytu 0%. No ale to jest hasło. Może można go zmienić i powiedzieć, dobrze, wprowadzamy limit ceny maksymalnej. I ustalić limit ceny maksymalnej w Warszawie na 8 tysięcy złotych i już mamy koniec zakupów. Mamy program bezpieczny kredyt 0%, ale ten kredyt jest praktycznie niedostępny. Po prostu. Tak można przecież postąpić, spełniając obietnice wyborcze. Znowu partia Hołowni mówi dosyć rozdawnictwa, lewica stawia na budownictwo komunalne. Czy ten, kto sprzedaje to mieszkanie w Łodzi, przestraszył się możliwości budownictwa komunalnego, mieszkań na wynajem? Nie sądzę, szczerze mówiąc. Być może po prostu jest to podyktowane chęcią wyjścia z inwestycji, ta jego transakcja, ta jego oferta. Może ktoś tę ofertę kupi, bo ocenia, że ten rynek się będzie dalej rozwijał. I tak zauważę, jeszcze wracając do tej pierwszej transakcji, 3000 zł na metrze różnicy między mieszkaniem, które możesz identycznej powierzchni prawie kupić na tej samej ulicy, co to oferowane poprzednio. 3000 zł na metrze, to gdyby ktoś chciał robić ten remont pod te kawalerki, no to jeżeli nie ma jakiekolwiek doświadczenie z pracami remontowymi, to spokojnie się w tej kwocie zmieści. No chyba, że nie ma doświadczenia i kupuje tak trochę bez sensu i też płaci za robociznę trochę bez sensu. Wszystko zależy, Twoje inwestycje na rynku nieruchomości zależą od tego, co o tym rynku wiesz
i co umiesz zrobić. Jeżeli masz więcej wiedzy, to po prostu zarabiasz więcej. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, zapraszam, subskrybuj ten kanał. Przypominam, że na Cement24 znajdziesz audycje z wykresami. Warto tam zajrzeć, też i wiedzę o rynku nieruchomości. No i zachęcam do sugerowania nam w komentarzach nowych tematów. Zapraszam na serwer Discord, link na dole. I też zachęcam do wspierania kanału, bo nam się robi wtedy przyjemniej audycje, jeżeli nas wspieracie, a wspierający zawsze dostają coś więcej. Cześć, trzymajcie się.